kwitnie od wiosny aż do pierwszych przymrozków i w zależności od odmiany Dzień dobry drodzy telewidzowie. Witamy Was. ja bym bardziej powiedziała dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie o nietypowej porze. A dlaczego nietypowa? Bo mamy godzinę 23, a my dopiero dojechaliśmy na działkę. Obok mnie stoi niezawodna Beata. A obok mnie tradycyjnie niezawodny Irek. Miało być spokojnie i na luzie. No tak mówiłaś jeszcze godzinę temu, tak? No tak. Ale kobieta zmienną jest i trochę już mi się pozmieniało. I teraz mam bardzo długą listę prac. Taką co najmniej na 3 dni. Na przykład sadzenie, pielenie, przycinanie. Chciałabym podkreślić bardzo mocno sadzenie. Ale spokojnie. Znając życie, połowę i tak przełożymy na przyszły weekend. Najważniejsze, że pogoda podobno ma być, humory nam dopisują, czasami nas tylko bolą kręgosłupy. No, protestują nasze kręgosłupy i szwankują. Ale nas emerytów nic nie zatrzyma. Kochani, chcecie... Coś chciałeś Super powiedzieć? powiedziałeś, super. Tak jest. Kochani, chcecie zobaczyć, co udało nam się zrobić? Zostańcie do końca tego odcinka. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Kochani, u nas już kolejny dzień. Świeci piękne słoneczko ku naszemu zadowoleniu. Beatrice tam z tyłu już coś kombinuje. Już coś pokazuje, co kupiła. Co, Beatka, kupiłaś? Pokaż. Pochwal się. Kupiłam stokrotkę afrykańską, ale kupiłam 3, a ta jedna to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. No, trzeba ją podlać po prostu. One Myślę. były podlewane. Te 2 są w dobrej kondycji, ale ta to jest... Jak ją posadzimy do ziemi, może... No właśnie mam nadzieję, bo Może one w tych odżyje. małych doniczkach to one tak kiepsko raczej. No nie wiem. Zobaczcie. Zobaczymy. Dostaliśmy to od córki, tak? W spadku. W spadku. A to już jest takie troszeczkę po przejściach. To jest mocno po przejściach, ale no nieważne. Powiesimy gdzieś tutaj na płocie albo gdzieś tam się postawi. Zardzewienie I całkiem. zardzewieje całkiem, ale w sumie to mnie o to właśnie chodzi. Żeby to było takie stare, zniszczone i to wtedy ma swój urok. Lubisz stare i zniszczone? Nie wszystko. Ja też już jestem stary i zniszczony. Ja też i dlatego nie lubię. Ty to nie jesteś taka zniszczona. Dobra, tutaj zamknijmy ten temat. Dobrze, powiedz mi. A tutaj mamy siarczan magnezu. Kupiliśmy, bo już widzieliście w poprzednich odcinkach, podlewaliśmy iglaki, bo nam rdzewieją iglaki. W cudzysłowie rdzewieją, w sensie brązowieją. Nie wszystkie, ale niektóre tam z tyłu już padają, a szczególnie... Ale tutaj z przodu na tym poletku jedno też, jeden, chyba to jest jałowiec. I on też zaczął brązowieć. Szczególnie kosodrzewina nam z tyłu leci, nie? Tak, mamy 2 kosodrzewiny, jedna jest taka większa, druga mniejsza i obydwie... Robią kapotę. No powiedz, no. No dobra, robią kapotę. Babcia Znaczy nie, tak- ta większa nie robi kapoty, bo już ją Mirek uratował. Ale ta mała robi kapotę. Beata często mówi tak kolokwialnie, kapotę. Jak już coś się psuje, coś marluje, kapotę robi. A gdzie ty tak sobie idziesz, kochana żono? Patrzę się na rośliny. Patrzę? A patrzę? Patrzę i ja A patrzę. patrzę. No, piwonie kwitną. Szukasz miejsca, gdzie masz posadzić. Zapewne domyślam się. Stokrotkę afrykańską, tak. Patrzę też, ale to nie tutaj, no to raczej gdzieś tam trochę dalej. No dobrze, to teraz tak powiedz mi, jaka roślina Cię tak najbardziej zaskoczyła, która była zupełnie inna niż się spodziewałaś? A Opowiedz to nam, rozumiem, że to jest to pytanie z tych trudnych. biorę Cię na spytki, tak. Opowiadaj nam tutaj, prawda? Jaka roślina? No. W pierwszej kolejności, bo ja mam dużo takich roślin, ale w pierwszej kolejności to bym powiedziała o milinie. Milin nas bardzo zaskoczył, znaczy no może inaczej, bardzo mnie zaskoczył. Czy rozczarował?
No bardziej może tak, rozczarował. Dlatego, że był tak ekspansywny, że my cały tył działki mamy w milinie. Wykopaliśmy go, na początku zimy żeśmy go wykopali i teraz zobaczymy, jak to będzie, czy te odnogi, które wypełzły Nawet poza działkę. 5-6 metrów dalej, one wypełzały, to czy one nie odżyją i nie będą odbijały. No bo tak jak mówię, ten główny pniaczek został wykopany i zobaczymy. I on mnie właśnie bardzo rozczarował, mimo tego, że milin jako milin Jest piękny. przepiękny. Ma przepiękne kwiaty. Ale i liście ma też bardzo ładne. A nasz akurat był pomarańczowy, miał te trąbki, bo on ma takie trąbki. Zobaczcie sobie, kto nie zna milinu i uważajcie kupując. Bo chyba z tego, co ja się orientuję, co ja słyszałem, to nie wszystkie odmiany są tak ekspansywne. Podobno tak, podobno są takie, które właśnie nie są ekspansywne, no ale no niestety my trafiliśmy na taką odmianę, która... No cholernie była ekspansywna. Ireneuszu! Dobrze, teraz jest jeszcze jakaś roślina taka, która Tak, Cię zaskoczyła? jest. No Mianowicie? właśnie nawet te piwonie, przy których stoimy, one też, no, mogę powiedzieć, że mnie zaskoczyły, bo myślałam, że jak już się posadzi, to będą co roku pięknie kwitły, będą miały piękne, okazałe kwiaty, a okazało się, że to wcale nie jest takie, przepraszam, bo bo komary mi tutaj przed oczami latają i nie tylko przed oczami, ale dobra. I a propos piwoni, okazało się, że to wszystko wcale nie jest takie oczywiste. Pierwsze 2-3 lata one wcale nie miały kwiatów, wcale nie kwitły. Miały tylko liście, które też są w jakimś stopniu ozdobą, no ale tutaj człowiek oczekuje czegoś więcej, oczekuje kwiatków, a tu kwiatków brak. I dopiero z czasem tak naprawdę zaczęłam rozumieć, że one potrzebują odpowiednich warunków, że nie lubią na przykład głębokiego sadzenia. Poczekaj, to są piwonie, tak? Tak, piwonie, peonie. A pierwsze co, to na pewno nie lubią przesadzania. Nienawidzą przesadzania. A co było powodem? Czy wiesz, co było powodem u nas, że one nie kwitły na początku? Myślę, że one potrzebowały po prostu czasu właśnie, to tak jak mówiłam, te 2-3 lata, one się tu myślę, że po prostu musiały się zaklimatyzować. A teraz ma sporo kwiatów mają, prawda? Tak, one w tej chwili już co roku kwitną i mają się całkiem nieźle. Nie wiem, bo raczej za głęboko nie były posadzone, więc tutaj to nie było wina. No, tak jak mówię, myślę, że zwaliłabym to właśnie na zaklimatyzowanie. I w międzyczasie my żeśmy nic jakiegoś szczególnego przy nich nie robili, bo tylko były ewentualnie podsypywane delikatnie jakimś nawozem. No i właśnie dopiero po kilku latach zaczęły normalnie kwitnąć. I teraz kwitną co roku. Czyli czasem po prostu, co można zrobić najlepszego, to dać roślinie święty spokój. Wolną rękę. Komary cię gryzą? Tak. Uważaj, bo dęgi dostaniesz. Także po prostu zostawić roślinę w spokoju, obserwować tylko, czy jest zdrowa, ewentualnie czy jest w dobrej kondycji, a piwonie, tak jak powiedziałam, nawet bez kwiatów mają przepiękne liście i też są ozdobą ogrodu. Beatka, powiedz mi, co byś zrobiła inaczej, mając to doświadczenie, które masz, zaczynając teraz od zera? Zakładając, że dzisiaj byśmy na przykład przyjechali, kupili kawałek tutaj ziemi, no i zaczynamy działkowanie. Na pewno robiłabym wszystko o wiele spokojniej. Na początku chcieliśmy mieć tak naprawdę taki efekt od razu wow, wszystko piękne. Sadziliśmy wszystko spontanicznie, potem trzeba było to poprawiać, przesadzać. A dziś wiem, że najlepiej jest właśnie zrobić mniej, ale robić to z głową, dać sobie czas. Chociaż powiem szczerze, że dalej zdarza nam się sadzić tak na oko, bez głowy. Tak. Czyli co, to znaczy, że nic się nie zmieniło?
Uczymy się cały czas? Nie no, zmieniło się trochę, mamy trochę więcej doświadczenia i mniej się spieszymy, ale faktycznie się uczymy, dalej się uczymy. Człowiek uczy się całe Tak, życie. tak, bo ogród ciągle potrafi nas zaskoczyć i to nawet bardzo, bardzo, bardzo. Chodź Paweł, chodź. Ale jest wszystko okej. A powiedz mi, co robisz? Sałatkę Owocową, tak? owocową, tak, tylko taka będzie trochę biedniejsza, bo mam mały wybór owoców, bo mam tylko kiwi, banany i Rozumiem. winogrona, To tyle. ale będzie dobra. I tak wyglądają rododendrony. Tutaj ten mniejszy też już kwitnie, a on zawsze nie w tym samym czasie kwit, co ten duży, a tu jest ten większy. Piękny jesteś teraz, przepiękny. Mnie bardzo się podoba ten jego kolor. Taki lekko różowy, trochę ciemniejszy różowy. Tutaj pąki, jak są nierozwinięte, to są jeszcze ciemniejsze. Śliczne są. I co jest takie fantastyczne, to, że uwija się tutaj dużo zapylaczy. I naprawdę się uwijają. Tylko im dupki chwilami wystają. No dobrze. To jeszcze tylko jeden rzut oka na azalię, którą przesadziliśmy w ubiegłym roku, bo była bardzo kiepściuchna. No i tutaj już powoli, proszę bardzo, o tak, żeby może było widać. Nie widać, teraz jest widać. Będzie kwitła. Słuchajcie, wreszcie zabrałam się za posadzenie stokrotki afrykańskiej. Czekałam po prostu, aż słońce stąd pójdzie sobie, przejdzie. Ale ona i tak już zaczęła mi tutaj padać w tych malutkich doniczkach i było ciepło, więc nie jest w najlepszej kondycji. Mam nadzieję, że jak ją posadzę, to będzie wszystko w porządku. Ale wracając do stokrotki afrykańskiej, powiem kilka słów może na jej temat. To letnia roślina ozdobna, uprawiana zarówno w donicach, jak również i w gruncie. Kwitnie od wiosny aż do pierwszych przymrozków i w zależności od odmiany jej kwiaty mogą być jednobarwne w kolorach żółty, biały, różowy, niebieski i pomarańczowy, albo też są dwubarwne i wtedy mają ciemniejsze lub kontrastowe oczko po środku. Roślina ma niewielkie wymagania uprawowe, najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym i ciepłym, gdzie obficie kwitnie i najpiękniej wtedy wybarwiają się kwiaty. Nie wymaga przycinania pędów, ponieważ tworzy taki naturalny, równy, zwarty pokrój. Warto jedynie usuwać przekwitłe kwiatostany, co przedłuża okres kwitnienia. Ciekawostka, kwiaty otwierają się w słoneczne dni, natomiast zamykają podczas deszczu i podczas pochmurnej pogody. Stokrotka afrykańska zawiązuje pąki kwiatowe podczas chłodniejszych nocy, a w czasie upałów kwitnienie może słabnąć, ale wraca do normy, gdy nocne temperatury zaczynają spadać. I jest to nie tylko roślina dekoracyjna, ale również pożyteczna, ponieważ przyciąga pszczoły i inne owady zapylające, co w ogrodzie jest bardzo ważne. I może to by było na tyle. I oczywiście co? Biorę się za sadzenie. No dobrze, to bierzemy się za podwiązywanie cisu, ponieważ już nie ma gdzie przejść, tak? No tak się rozrósł, że po prostu rozłożył się, ale w środku niestety widać Rdze. tak, rdze. Zardzewiały. Zardzewiałe. Czyli też go coś bierze. I myślę, że to jest też odpowiedni Damy moment, mu magnezu. odpowiedni Będzie moment, dobrze. żeby zareagować. Marta, ja nie mogę tego... Nie możesz tego rozerwać. A to jest w ogóle potrzebne? Nie wiem, ale no, może się okazać, że będzie potrzebne. Myślę, że tak, bo to jest... A pokaż, kochani widzowie, czymś takim macie coś takiego?
tak, tak, polecamy, pokażę polecamy. coś bliżej, Cały o. czas nieustająco polecamy. To I mamy sporo tego, to jest sporo kawałków, można to spinać dookoła, robić coraz większe, tak? Patrzcie, ja to... Aha, nie, to jest to. Daj, tak. Ale a propos cisa, no to on był malutki. Malusieńki był Malusieńki jak ja. Też byłem kiedyś malusieńki. kiedyś. Dobrze powiedziałeś, że byłeś kiedyś. A ty jeszcze mniejsza byłaś. No skąd wiesz? A skąd wiesz? Widziałeś? Domyślam Jak się, byłam domyślam się. malutka, nie Dobra, widziałeś. zepnij tutaj batkę. Gadamy głupoty, no ale cóż. Nie, A nic. nic nie piliśmy. Jak to nie? Co? Piłeś kawę? Piłeś. No to ale Piłeś herbatę? Piłeś. Ale po kawie No. nie jestem taki, wiesz, nakręcony, no, No nie wiem. skołowany. A może była kawa z wkładką? No. Ja nie widziałam. Wkładkę to dajemy do zupy i wtedy jest zupa z wkładką. A herbata z prądem. Przepraszam. No, Ale nie, mówiliśmy o kawie. Pata, ty zamiast robić, Nie, bo ja po prostu nie wiem, co mam robić, dlatego że on się tak rozrósł, że ja po prostu nie wiem. od nie, czego nie to, wiem, to od chodź czego zepniemy to, zacząć. Batka, proszę cię, bo to jest to, co trzymasz, jest z pewnością za krótkie. Dawaj, spinamy to dalej. Czekaj, to już. Spinaj. Czekaj. O tak. Ja przejdę z tamtej strony, Dobra. tak, i spróbuję ci tutaj podać koło werandy, dobrze? Czekaj, bo troszkę wyżej. Wyżej? Troszkę wyżej, tak. O, Czekaj. czekaj. Trzymam. To będzie jeszcze za krótkie, masz jeszcze? Gdzieś tam coś mam, ale chyba już nie takie długie. No to, bo tu już niewiele trzeba, nie wiem, czy to nie będzie za krótkie. Nie, chyba nie będzie za krótkie. Dawaj, szanowna pani, spinamy. O! Trzymaj to. Daj mi to. O! Kurde. Dawaj, Nie mogę dawaj, wcelować. Nie mogę wcelować. dawaj. I teraz Dobra. można puścić. O kurczę, ale to aż za mocno chyba. Nie za mocno, no coś ty. No jak, kochani widzowie, dobrze? Fu. Czy powinniśmy to niżej zrobić? Opuścić to? Chyba nie. Wiem. Co mówiłaś? Tak po cichu Nie mówię. rób mi awantury. Ale ja mówię po cichu, ja ci absolutnie nie robię awantury. Że troszkę chyba za wysoko. A można to teraz opuścić? Damy Można, tylko delikatnie trzeba, bo tam już najprawdopodobniej się powpijało. Poczekaj, pokaż. Ale tu i tak nie, Bata, tu nie ma przejścia, wiesz? Nie opuszczamy za mocno, jest dobrze, wiesz? Możeśmy go Może tak... trzeba go przyciąć, co ty o tym sądzisz? Znaczy jego to na pewno trochę trzeba przyciąć, ale nie aż tak mocno, nie drastycznie, bo ja z kolei też nie chcę, żeby on był taki mocno ogołocony. Ale powiedz, jak żeśmy jego sadzili kiedyś tutaj, to czy ktoś przypuszczał, że on tak się rozrośnie, że nie będzie miejsca, żeby przejść tędy? No nie myśleliśmy na ten temat. Nie myśleliśmy. Zobaczcie, szanowna pani, przycina trzmielinę. Idziemy, zobaczymy jakie idzie. No jak ci idzie, Batka? Tak sobie. Przyszliśmy ocenić, kochani widzowie. Oceniamy, jak Batka przycina trzmielinę. Ja nie lubię tego robić, bo nie umiem. Nie Ale- wychodzi mi nigdy. A świetnie ci idzie. No dobra, już dziękuję, już się tutaj nie podlizuj za mocno. A dlaczego przycinasz tymi ręcznymi nożycami? Jakoś tak nie naładowałam sobie tam tego do strzyżenia, tych elektrycznych. A to będzie kulka czy kwadracik? Co wyjdzie? Po prostu co wyjdzie? Na razie widzę takie jajo. Jakie jajo? Tak, Czekaj, no dopiero zaczęłam to niedawno przycinać, no muszę trochę podrównać. to taki grzyb. Tylko Grzybek. to tak wychodzi, takie te równanie, to jest tak, o krzywo, to trochę wyrównam. No dobra, wyrównam. Odejdę kawałek. O kurczę, no dobra, to jeszcze... Tu cały czas możesz patrzeć Tak. na to i cały, wiesz, Tak. cofać się. Aha, jeszcze tu, jeszcze Tak, tu. tak. I w końcu może się okazać, że zostanie niewiele. Że nie będzie co przycinać. Bo w tej chwili na przykład widzę, O, że tu tutaj. lewa strona jest więcej do przycięcia dół. Ale tu już Tutaj. trochę wycięłaś, co tam jest? Tak. To jest uschnięte po prostu. Albo przemarzło, ale czubki tutaj niektóre
to są, widać, że są ewidentnie potraktowane przez mróz. Także to, No a w tym roku to jednak zima była i mróz był. ale i teraz na wiosnę to jeszcze przecież Długo było zimno. Przymrozki parę były dni temu to na jeszcze początku były maja. tak, no, przymrozki. Także no zobaczymy. Na dole Tutaj- trochę, bo różni się mocno od lewej strony. Dobrze, zaraz wszystko po kolei. Tutaj to moją mamę wpuścić. Dopiero by tutaj poszalała. Tak? Ona lubi ciąć. A to wiem, tak. Bardzo lubi. To tutaj to by miała kobieta po prostu roboty, a roboty. No i trzeba przyznać, że rośliny mają piękne. Ale trzeba jej przyznać, że ma rękę do roślin. Właśnie. Tak, rośliny mają przepiękne. A zapraszamy do oglądania odcinka Który starego. to był odcinek? Nie pamiętam, 23, 4 czy 25, Nie pamiętam. nie A pamiętam. tytuł pamiętasz? Proszę? Dobra, to ja w tej chwili tutaj jak podrzucę wam tutaj tytuł i napiszę, który odcinek. Który odcinek, no. Tak. Bo naprawdę działeczkę mają niedużą, ale Wypieszczoną, tak, wychuchaną, jak wyniunianą. No tak. wyniunianą. Drodzy widzowie, no i dojechaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo uprzejmie wam dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za Dziękujemy. poświęcony czas. No i mamy gorącą prośbę, napiszcie komentarz, odnieście się do czegoś, co widzieliście w dzisiejszym odcinku. Na przykład do pytania Irka, które mnie zadał a propos rośliny, która mnie najbardziej zaskoczyła u nas na działce, a wy się odnieście do swoich roślin, które ewentualnie was zaskoczyły Jak to wygląda u was? z waszej strony. I gorąca prośba do osób, które oglądają, a nie subskrybują. Zasubskrybujcie kanał, Lajkujcie lajkujcie, tak. i komentujcie. Tak. Właśnie, No tak i jak oczywiście mówiliśmy. widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. A A jeszcze bierzemy- tylko wam tylko powiem, on bardzo delikatnie pachnie, bardzo, ale przepięknie, tak subtelnie. I uwija się tu rój brzęczy Szczykiewiczów małych. Aromoterapia masz tutaj, tak? Bardziej jakaś pszczołoterapia zaraz będzie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, papa. Niech I wam serduszko wszystko dla dobrze was. rośnie.